Teraz przechodzimy do zakładki RIM. To tutaj ustawiamy parametry związane z grą na obręczy bębna, czyli tak zwanym rimshotem albo crossstickiem. Dzięki tym opcjom możemy precyzyjnie dopasować głośność, balans między naciągiem a obręczą i wyeliminować zakłócenia. Trigger U2. Uniwersalny wewnętrzny trigger dwustrefowy. 2 niezależne piezo. Jedno zbiera sygnał z siateczki, drugie z obręczy. Specjalne gumowe zawieszenie poprawia separację i daje czystszy sygnał. Wybierz model High do werbla lub Mid do tomów i floortomów. Trigger U2. Sprawdź na mysoundzone.com. Pierwsza opcja to Rim Gain, czyli głośność obręczy. Ustawiamy tutaj, jak głośno ma brzmieć uderzenie w obręcz w porównaniu do uderzenia w naciąg. Jeżeli rim brzmi zbyt cicho, zwiększamy Rim Gain. Jeżeli jest za głośny i dominuje nad uderzeniami w naciąg, zmniejszamy tę wartość. W praktyce pozwala to zachować odpowiednie proporcje i naturalny balans w grze. Druga opcja to Head Rim ADI, czyli dopasowanie balansu pomiędzy uderzeniem w naciąg a w obręcz. Moduł musi rozpoznać, gdzie dokładnie uderzyliśmy, w środek czy w rim. Jeśli ten balans jest źle ustawiony, może się zdarzyć, że uderzenie w naciąg zostanie odczytane jako rimshot albo odwrotnie. Dzięki tej opcji możemy to skorygować, aby moduł zawsze poprawnie rozpoznawał nasze uderzenia. Kolejna opcja to X-Stick Add, czyli dopasowanie crosssticka. Crossstick to technika, w której kładziesz pałkę na naciągu i uderzasz samą końcówką w obręcz, uzyskując charakterystyczny, klikający dźwięk. To ustawienie decyduje, jak łatwo moduł rozpoznaje i wyzwala właśnie ten efekt. Jeżeli crossstick nie działa za każdym razem, trzeba zwiększyć tę wartość. Jeśli aktywuje się zbyt często, nawet gdy tego nie chcemy, zmniejszamy X-Stick Add. Ostatnia opcja to X Noise Cancel, czyli eliminacja zakłóceń zewnętrznych. Czasem w module mogą pojawić się fałszywe sygnały spowodowane drganiami statywów, uderzeniami w inne elementy zestawu, czy nawet wibracjami z podłogi. Dzięki tej funkcji moduł potrafi odróżnić prawdziwe uderzenie w rim od przypadkowych drgań. Jeśli podczas gry pojawiają się dziwne, losowe dźwięki z obręczy, warto włączyć lub wyregulować X Noise Cancel. Ta funkcja jest aktywna tylko w przypadku triggerów akustycznych Roland RT30K i RT30HR. Jeżeli korzystasz z padów siateczkowych, takich jak PD128, zobaczysz tę opcję w menu, ale nie będziesz mógł jej zmienić. To normalne i nie oznacza błędu. Trigger U2. Uniwersalny wewnętrzny trigger dwustrefowy. 2 niezależne piezo. Jedno zbiera sygnał z siateczki, drugie z obręczy. Specjalne gumowe zawieszenie poprawia separację i daje czystszy sygnał. Wybierz model High do werbla lub Mid do tomów i floortomów. Trigger U2. Sprawdź na mysoundzone.com. Podsumowując, w zakładce RIM dopasowujemy wszystko, co związane z uderzeniami w obręcz. Rim Gain ustawia głośność obręczy, CAD, Rim ADIE kontroluje rozpoznawanie uderzeń między naciągiem a rimem, X-Stick ADIE odpowiada za technikę crossstick, a X Noise Cancel eliminuje zakłócenia i fałszywe sygnały. Dzięki temu gra na obręczy jest pewna, naturalna i pozbawiona przypadkowych błędów.